Cześć, witam Was Energik w recenzji gry Uncharted The Nathan Drake Collection. Jest to kolejny remake, remaster, właściwie nie remake, remaster sztandarowego tytułu na PlayStation 3, czyli całej trylogii Uncharted przygód Nathana Drake'a. Powiem szczerze, że jest to jedna z tych edycji, z tych remasterów, na które naprawdę czekałem, bo jestem wielkim fanem Uncharted i wszystkie trzy części posiadam na PlayStation 3, a tutaj dostajemy właściwie taki bundle. Przez wielu uważanych za jedną z najlepszych serii na konsolę PlayStation dostajemy wszystkie trzy gry w cenie jednej, także naprawdę według mnie deal bardzo dobry. Czego nie mogłem powiedzieć na przykład o God of War 3, gdzie dostawaliśmy jedną grę, a tutaj faktycznie dostajemy trzy bardzo dobre gry. Czy zasadność stworzenia remastera była duża? No cóż, muszę powiedzieć, że parę błędów w grze się znalazło, parę rzeczy mi się nie podobało, ale ilość tych rzeczy, które mi się podobały, przeważały nad tymi negatywnymi. Przede wszystkim podbito rozdzielczość, każda gra śmiga w 1080p, czyli w Full HD, dodano mityczne 60 ramek i te 60 klatek jest stałe, ono właściwie nigdy nie spada, 60 klatek cały czas się utrzymuje. Poprawiono tekstury, dodano ostre jak żyleta tekstury i powiem szczerze, czasami to aż oczy bolały, jak się patrzyło na to, były tak niesamowicie te tekstury ostre i to też według mnie wyszło na plus. Z bardziej takich niuansów, których niewielu z Was zauważy, poprawiono głębię ostrości, ponieważ w oryginalnym Uncharted na PlayStation 3 głębia ostrości miała maskować słabsze tekstury i słabsze modele w tle. Tutaj naprawiono to i wygląda to o wiele lepiej. Dodano także teselację, ale ta teselacja jest widoczna w niektórych scenach. Widać, że obiekty mają więcej geometrii, ale to też jest niuans, który zauważy pewnie niewielu. Natomiast to, co według mnie jest dla wielu z Was ważne, to to, że pierwszy raz pojawiła się pierwsza część Uncharted po polsku. Niestety jakości dubbingu nie jestem w stanie określić, ponieważ ja nie gram po polsku, grałem z napisami, ale wiem, że pierwszej części Uncharted brakowało tego polskiego dubbingu i tutaj znajdziecie tą pierwszą część, pierwszą, drugą i trzecią w całkowicie spolszczoną. Oczywiście, jeżeli chcecie grać po angielsku, to jest też angielski dubbing i możemy grać na przykład z polskimi napisami. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że Uncharted to jest gra... Zresztą tak się zastanawiam, czy ktoś z Was w ogóle, kto ma PlayStation, nie gra w jakikolwiek Uncharted, bo jakoś mi się nie chce wierzyć. Uncharted to gra, która... No nie będę mówił o fabule, bo zakładam, że większość z Was zna. To takie połączenie trochę Indiana Jonesa i Tomb Raidera, które wypadło naprawdę znakomicie. I każda z tych gier zawartych na tej płycie jest niesamowitą przygodą, którą się po prostu gra, często przechodząc za jednym posiedzeniem albo góra za dwoma. Nie dlatego, że gra jest krótka, ale dlatego, że niesamowicie, słuchajcie, wciąga. Pierwsza część Uncharted... Drake's Fortune zagrałem na PlayStation 3 gdzieś niedługo po premierze w Stanach, bo ja sobie tą grę ściągnąłem ze Stanów i muszę przyznać, że to była gra, o której za dużo nie wiedziałem i nagle odpalam i wow, jaki świetny tytuł. I słuchajcie, chociaż nie wiem ile już lat ma ten Drake's Fortune, no ale sporo, te gry naprawdę w ogóle się nie zastarzały. One nadal wyglądają fantastycznie i nawet pierwsza część Uncharted wygląda bardzo dobrze, a po zagraniu w Nathan Drake Collection wygląda jeszcze lepiej. To jest niesamowite, że są gry, które pomimo, że są zrobione w technologii poligonalnej, one się nie starzeją. To jest naprawdę fenomen, ale niewiele takich gier jest. Dostajemy, tak jak mówiłem, trzy tytuły: Drake's Fortune, Among Thieves oraz Drake Deceptions. Najlepszą oczywiście częścią jest część druga, z racji tego, że w mojej opinii fabuła czy też historia jest najlepiej opisana i są niesamowite miejscówy. W pierwszej części może tych miejscówek jest mniej, one są właściwie nie przenoszą się poza jakby dżunglę, taką, nie wiem, amazońską czy jakąś taką. Natomiast druga część co chwila rzuca nas w różne rejony świata. Raz brodzimy w śniegu po kolana, za chwilę oczywiście misja na przykład w Nepalu i świetne odwiedzenie nepalskiej wioski, także
tutaj naprawdę dwójeczka jest najlepszą częścią Uncharted i wypada najświetniej pod kątem i graficznym, i fabularnym. Cała przygoda jest naprawdę niesamowita. Akcje, w których bierzemy udział, strzelanie do helikoptera na dachu budynku, czy podróż pociągiem, to są po prostu kultowe sceny, które zakładam, że większość z Was i tak grała w Uncharted 2, więc wiecie czego się spodziewać. Najsłabszą z grą jest oczywiście Uncharted 3, przez wielu uważana za najsłabszą i przeze mnie uważana za najsłabszą. Przede wszystkim zabrakło, znaczy może inaczej, Naughty Dog ustawiło niesamowicie wysoko poprzeczkę po drugiej części i ciężko było przeskoczyć ją w części trzeciej. I miałem wrażenie, że część trzecia jakby sporo spuszcza z tonu. Zabrakło naprawdę fantastycznych miejscówek. Gra zaczyna się tą właściwie bijatyką w pubie, która jest, no można powiedzieć, cały ten poziom w Londynie jest dosyć nudny i mocno przeciętny. I tutaj muszę powiedzieć, że są dobre momenty w Uncharted. Podróż na pustyni, świetna, tak? Tych elementów w Uncharted 3, takich perełek, jest parę, ale nie na tyle dużo, żeby stwierdzić, że jest to ciąg perełek. Może tak. Uncharted 2 to ciąg takich perełek, które zwiedzamy po kolei, natomiast tutaj tych elementów fajnych, które w jakiś sposób nas zatrzymają na dłużej, nie wiem, czy tylko żeby zawiesić oko, czy po to, żeby nie wiem, sprawić nam przyjemność podczas gry, jest oczywiście troszkę mniej i ten Uncharted 3 zdecydowanie wypada najsłabiej pod kątem fabularno, takim przygodowym. Natomiast graficznie chyba jest najlepszy z tego, co wiele osób mówiło, że Uncharted 3 pod kątem, jednak ja uważam, że pod kątem grafiki dwójeczka jest i tak najlepsza. Także przygody Nathana Drake'a na jednej płycie. Oczywiście gra nie pozbyła się nie wyzbyła się paru wad. Przede wszystkim nie naprawiono starych błędów, które napotkałem chociażby w pierwszej części Uncharted na PlayStation 3 i zdarzało mi się, że postać się blokowała w takim właśnie dziwacznej pozie i nie dało się nic zrobić. Druga rzecz to to, że pierwsza część, właściwie może inaczej, ponieważ ta gra jest, tutaj mamy 3 gry na jednej płycie, no coś musiało zostać wycięte, zwłaszcza, że każda część Uncharted zajmowała na płycie Blu-ray około 25-24 GB. Coś musiało zostać usunięte, coś musiało zostać w jakiś sposób zrobione inaczej. I już Wam mówię co, przede wszystkim wyleciał cały multiplayer, nie ma w ogóle tutaj wersji multiplayer, mamy tylko cały singiel, w multiplayera niestety nie zagramy. To co jeszcze wycięto, w pierwszej części wycięto filmy odnośnie produkcji samej gry. Tam było sporo tych filmów zrealizowanych właśnie przez Naughty Dog i tych filmów niestety nie ma. I to co zauważyłem, a to co wydaje mi się w wielu portalach jakby zostało pominięte, to to, że filmy prerenderowane w każdej części są gorszej jakości niż te w wersji na PlayStation 3. Oczywiście wiąże się to z tym, że trzeba było zwiększyć kompresję. Filmy też działają w 60 ramkach, więc zwiększono kompresję kosztem jakości obrazu. I to niestety widać szczególnie w misjach, gdzie mamy efekty cząsteczkowe, znaczy w filmach, gdzie są efekty cząsteczkowe, gdy pada śnieg na przykład, widać, że te filmy są strasznie skompresowane i one wyglądają słabo. Ale to oczywiście jest powód dlatego, żeby te wszystkie 3 gry zmieścić na jednej płycie. No coś trzeba było uciąć, coś trzeba było pogorszyć, żeby tutaj tą płytę wypchać po brzegi zawartością. I tutaj, tak jak mówię, no te wady, które w mojej opinii ten składak ma, to właśnie te, które Wam powiedziałem. Jeżeli przymkniecie na to oko, fantastyczna przygoda, zwłaszcza, że gra jest na tyle dobra i słuchajcie, ten remaster jest na tyle dobry, że gra pokazała się też w bundlu z konsolą. Widać, że Sony zna potęgę marki i wie, że jest to jeden z tych tytułów, który może przyciągnąć wielu graczy do siebie i myślę, że to był dobry krok. Kolejnym dobrym pomysłem jest to, że wersja pojawiła się niedługo przed Uncharted 4, także można sobie odświeżyć całą trylogię. Dodatkowo na płycie mamy też dostęp do ekskluzywnej bety Uncharted 4 w wersji multi. Niestety ona jeszcze chyba nie działa, bo z tego co widziałem, to jeszcze ta beta nie działa, nie wiem kiedy ona zostanie uruchomiona. Także tutaj się na ten temat nie wypowiem, jak to działa.
jak to wygląda. Także jeszcze musimy tutaj chwilę poczekać. No i cóż, słuchajcie. Ja uważam, że Uncharted jest naprawdę świetną grą, jedną z najlepszych gier na PlayStation. I jeżeli myślę o remake'u, czy też remasterze, to ta gra powinna być na pierwszym miejscu. Obok drugiej gry Naughty Dog, Last of Us, to zdecydowanie dwa najlepsze remastery, w jakie grałem na konsolę PlayStation 4 i zdecydowanie mogę polecić wszystkim, którzy nie grali. Natomiast ci, którzy grali na PlayStation 3, różnicy nie będzie za dużej, to muszę przyznać. Chyba że chcecie sobie odświeżyć, jeszcze raz zagrać przed czwórką we całą trylogię, warto wtedy wysupłać trochę grosza i kupić tą trylogię Nathana Drake'a, żeby zagrać w 60 ramkach, 1080p, w lepszych teksturach. Naprawdę to jednak, tak jak mówię, poza tym, że widać, że jest wyższa rozdzielczość i więcej klatek na sekundę, większość tych elementów graficznych to są niuanse, których zapewne większość z Was nawet nie zauważy. Niemniej jednak bardzo dobry remaster, mogę z całego serca polecić, bawiłem się świetnie, ale to też trzeba tutaj powiedzieć, że jestem fanem Uncharted, także też musicie brać to pod uwagę, że mi się gry na PlayStation 3 bardzo podobały i ja na ten remaster faktycznie czekałem, bo wiedziałem, że zagranie jeszcze raz, odświeżenie sobie całego właśnie Uncharted w wersji HD będzie ponownie tą niesamowitą przygodą, którą przeżywałem wiele lat wcześniej, grając tę wersję na PlayStation 3 i to zdecydowanie się udało, nadal bawiłem się świetnie, gra się praktycznie nie zestarzała, jest nadal bardzo, bardzo dobra. To tyle odnośnie Uncharted. Uncharted Nathan Drake Collection. No i cóż, i czekamy na Uncharted 4, który pojawi się jakoś w marcu. No i powiem szczerze, że sam jestem ciekawy tej bety. Głównie pod kątem chciałbym zobaczyć sam organoleptycznie, jak to wygląda graficznie, jak wygląda sterowanie. No ale niestety z bety niestety filmik się nie pojawi, no bo w sumie po co? Pojawi się dopiero jak będzie Uncharted 4 już w pełnej wersji. To tyle. Pozdrawiam z Energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.